Polska scena CS-a widziała już wielu wybitnych graczy. Za czasów w CS 1.6 był Luke, Kuben, Lord, później w CSGO był Snax, Pasha, Biali, czy teraz w CS2 Siuchy, Kylar, Hades. Ale jest jeden polski zawodnik, który w każdej z tych części CS-a niesamowicie się wyróżniał. A mowa oczywiście o Neo. W CS 1.6 był niesamowitym strzelcem, w CSGO był niesamowitym iglem, a w CS2 jest niesamowitym trenerem. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam was na historię najlepszego polskiego gracza w historii Counter-Strike'a. The semi-finals here, looking for another spray. Neo's going to get it. He goes for more. Spray for the one. He's out of bullets. Neo! Are you kidding me? He picks it up. There's so many accolades that Neo could be picking up for himself. Can he get this? Yes, he can. He's going to get the fourth one. And now it's all Rubino who must be wondering what's happening. Neo, he clutches. Neo turning around. He's locked in the corner. He can't do much. He's going to get one shot. Gets a headshot on Shox. He's reloading. He's getting the chance. Smith has to find him. And it's going to be right now. Neo! Oh my God, Smith! Neo will decide, you know what, I might just call their bluff here. And he does! Picks up the round. Neo needs to go that direction. He nearly hits it, nearly pulls it back, but not quite just yet. And now the rifle up close with only 20 HP. Neo's got to hit a money shot, and he's getting closer to it. Careful how you pick, Neo! Unbelievable! Filip Neokupski urodził się 15 czerwca 1987 roku w Poznaniu i zajawką do CS-a zaraził go jego ojciec, bo właśnie z nim Filip zaczyna swoją przygodę jako gracz. Ogólnie rodzinka Kupskich to zapaleni gracze CS-a, ponieważ mama i siostra Neo również w niego grały. Sam ojciec Neo, czyli Janusz Hayabusa Kupski, jest przez wielu nazywany ojcem polskiego e-sportu, ponieważ organizował mniejsze turnieje w Polsce i założył własną drużynę o nazwie Specnaz, która była pierwszą poważną drużyną Neo. A pierwszym poważnym turniejem, na którym zagrał Neo, był AMD PG Challenge 2003 i tam wraz z drużyną Specster w składzie Miri, Neo, Pitrek, RR i Redroom udało się zająć 4. miejsce, za które chłopaki zgarnęli $650, czyli po odjęciu podatku jakaś stówka na głowę. W 2004 roku połączyły się dwie ówcześnie najlepsze polskie ekipy, czyli Aristocracy i Specnaz. I powstał legendarny już Team Pentagram, o którym więcej mówiłem w poprzednim odcinku, tak więc zapraszam. Tam również Neo poznał Taza, czyli swojego wieloletniego przyjaciela i kolegę z drużyny, z którym grał przez kolejne 19 lat, aż do końca swojej kariery. Jako Team Pentagram chłopaki grali aż do 2007 roku, po drodze wygrywając m.in. Mistrzostwa Europy 2005, WSWG 2006, pierwszego IEMA czy ESWC 2007. W 2007 Neo zagrał również na krajowych Mistrzostwach Europy i tam w składzie z Lukiem, Tazem, Rudonem i Shenem udało się zająć 1. miejsce po bardzo jednostronnym finale z Niemcami. Ogólnie cały turniej był dosyć jednostronny dla Polaków, bo żadna drużyna nie ugrała 10 rund na nas. W tym samym roku Neo po raz 3 został wybrany najlepszym polskim graczem. Wcześniej wygrywał jeszcze w 2002 oraz w 2004 roku. Później już jako Meteor Makers dalej wygrywali ważne turnieje, tak jak DreamHack Summer 2008 czy SWC 2008. Ale już w 2009 pojawił się mały kryzys i chyba najgorszy okres Neo w CS 1.6. Były to całkowicie inne czasy niż dziś. Jak byłeś prograczem, to musiałeś wygrywać, żeby zarabiać. Bo nie było tylu sponsorów co dziś. I też nie mogłeś sobie streamować na przykład na Twitchu i mieć z tego dodatkowy dochód. Musiałeś wygrywać. A tych wygranych było bardzo mało w tamtym okresie. Dodatkowo organizacja, w której się znajdowali, nie wypłacała im pensji i finalnie zbankrutowała. I zaczęła się telenowela ze zmianami organizacji, aż finalnie wylądowali bez niej i grali pod nazwą Again. A brak organizacji równa się brak stałej pensji, więc chłopaki musieli zacząć wygrywać. I udało się wygrać WCG 2009, który był jeden z ważniejszych turniejów wtedy, i zgarnęli za niego $35,000, co zabezpieczyło ich finansowo. W 2010 roku udało się wreszcie znaleźć organizację. W tym samym roku Neo został wybrany 7. najlepszym graczem według HLTV oraz został wybrany graczem dekady również według HLTV. Jakby tego było mało, to rok później został wybrany najlepszym graczem 2011 roku. Jest to idealne podsumowanie kariery Neo w CS 1.6, ponieważ był on w nim całkowitym GOATem. Jest najbardziej utytułowanym graczem CS 1.6, bo oprócz największej ilości trofeów drużynowych ma również sporo wyżej wymienionych osiągnięć indywidualnych. A jakim graczem był Neo za czasów 1.6? Niezwykle wszechstronnym. Głównie był riflerem, ale jak trzeba było poprowadzić drużynę, to nie miał z tym problemu, ponieważ ma niesamowicie taktyczny umysł, o czym pogadamy za chwilę. Do tego również był bardzo dobry z AWP i jak trzeba było wejść w buty snajpera, Neo to robił. Nie było roli, w której Neo by się nie odnalazł. Zapytacie pewnie, jaki rating wykręca Neo w 1.6? Przez całą swoją przygodę w CS 1.6 Neo wykręcił rating 1.24 i KD ratio na poziomie
1.34. Dla porównania Simple przez całą karierę również wykręcił rating 1.24 i KD 1.35. A przypominam, że Simple jest najlepszym graczem CS-a w historii. Do tego w najlepszym swoim roku Neo wykręcił rating 1.37 i KD 1.53. W całej historii CS-a 1.6 Neo jest trzeci pod względem ratingu i więcej mają jedynie Getright i Kogu. Z czego Kogu ma rozegrane 6 razy mniej map od Neo, więc jego wynik jest trochę zawyżony. Swoją drogą zaraz obok Neo jest Niko, który miał wtedy 15 lat. Nadszedł rok 2012 i przejście z CSa 1.6 na CSa GO. I to przejście nie było tak przyjemne jak teraz z CSa GO na CSa 2, bo w CSGO gra się całkowicie inaczej niż w CSa 1.6. Naprawdę, wróćcie sobie dzisiaj do 1.6, to zobaczycie, jak bardzo on się różni. Movement jest inny, strzela się inaczej, no po prostu jest to inna gra. A przy CSie 2 Valve starało się zrobić wszystko, żeby ten był jak najbardziej podobny do CSa GO, żeby nie powtórzyć historii, bo nie dość, że CSGO był całkowicie inny niż CS 1.6, to jeszcze był strasznie zbugowany. Skąd ja to znam? Sama scena esportowa podzieliła się wtedy na dwa obozy. Tych, którzy nie chcieli przychodzić na CSGO i tych, którzy przeszli. Sam Neo pierwszy turniej w CSGO zagrał w kwietniu, a ostatni turniej w 1.6 zagrał w październiku, czyli pół roku później. A turnieje w 1.6 były rozgrywane nawet jeszcze w 2013. Między innymi ESEA dalej miała dywizję CSa 1.6. I nawet Neo tam grał chyba jako stand-in w Netcode Illuminati. I udało im się wygrać. Przejście na CSGO dla samego Neo też było bardzo trudne. I nawet przez chwilę myślał o zakończeniu kariery i przejściu na Ligę Legend? Takim jednym lub najtrudniejszym momentem był moment wyjścia CSa GO. CS 1.6 był grą, na którą się wychowałem i tak jakby znałem każdy piksel i po ponad 10 latach grania w tę jedną wersję pojawiła się nagle nowa, która tak naprawdę na samym początku była beznadziejna, tym bardziej, że była jeszcze stworzona bardziej na source niż na 1.6 i to był taki moment, gdzie się zastanawiałem, czy w ogóle jest sens grać dalej, bo tak jak zawsze podkreślałem, że najważniejsze jest to, żeby gra sprawiała mi przyjemność, a na początku ten CSGO był tak słaby, że granie w niego nie było zabawne i myślę, że to był taki dosyć trudny moment, gdzie się zastanawialiśmy, nawet Wiktor ciągnął nas w stronę League of Legends, gdzie on był bardzo dobry, ja też trochę grałem, ale bardziej tak z braku laku, ponieważ ten CSGO był nieciekawy na początku, więc myślę, że to był ten moment, gdzie było najtrudniej. Na szczęście Neo nie upadł tak nisko i nie przeszedł na Lola, tylko zacisnął zęby i zaczął grindować tego CSa GO. Co nie było takie proste, bo na początku ze składu odeszli Kuben i Lord, więc musieli szukać zastępstwa i postawili na dwóch młodych, perspektywistycznych graczy, czyli Snacksa i Białego. I na początku 2014 roku skład Neo, Taz, Pasha, Snacks i Biały zostali podpisani przez Virtus Pro. Już 2 miesiące później, 16 marca, wygrywają w finale na legendarny już Ninjas in Pyjamas, tym samym wygrywając całego Majora. It's all on Forest. He gets the first. He doesn't get the second. Virtus Pro have won. Taz has delivered in front of the home crowd. And Jest to jedyny Major wygrany przez w pełni polski skład, ale też jedyny wygrany Major przez jakiegokolwiek Polaka. W sumie nie licząc tego składu Virtus Pro, to tylko Siuchemu udało się dojść do finału Majora. Po wygraniu Majora przez Polaków w Polsce zrobiła się istna moda na e-sport i gadał o nich praktycznie każdy. Ja miałem wtedy 12 lat i nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak e-sport, ale i tak znałem to legendarne logo, bo w szkole każdy miał z nimi czapki, bluzy czy koszulki. Sam Neo zagrał bardzo dobry turniej, wykręcając rating 1.16, będąc jednocześnie prowadzącym, co jest wręcz niesamowitym wynikiem. W 2014 roku, oprócz mniejszych i większych turniejów, na których radzili sobie bardzo dobrze, zagrali jeszcze na dwóch majorach. Na ESL One Cologne 2014 odpali w ćwierćfinale w meczu na Team LDLC, przegrywając 2-0 w mapach. I tak, to był ten mecz. Players who've stepped up phenomenally for their side. I can't believe what I'm witnessing right here. Wow! Kelly! Get out of here! Get Can you believe it? Nie był to najlepszy turniej VP, jak i samego Neo, bo ten zanotował rating 0.91, co jest akceptowalnym wynikiem jak na prowadzącego, ale również niezbyt dobrym. Na DreamHack Winter 2014 poszło chłopakom lepiej i zajęli 3-4 miejsce, przegrywając w półfinale na NIP. Sam Neo zanotował 1.05 rating, czyli bardzo dobrze. Cały 2014 rok Neo zakończył z ratingiem na poziomie 1.02, czyli bardzo dobrze jak na nigdy.
Igla. W kolejnych latach Virtus Pro oczywiście wygrywało praktycznie wszystko, a w 2015 roku Neo załapał się nawet do top 20 HLTV, dokładnie znalazł się na 17 miejscu. Czas płynął, VP wygrywało, a my przenosimy się do 2017 roku do Atlanty. Tam podczas Majora Virtus Pro pod wodzą Taza dochodzi do samego finału turnieju, a finał ten był jednocześnie najgorszym i najlepszym meczem w historii polskiego CS-a. Był najlepszy, ponieważ był to zdecydowanie najlepszy finał w historii wszystkich Majorów, a najgorszy przez to, że go przegraliśmy, a był kurewsko bliski. Pierwsza mapa, czyli Nuke, padła łupem MVP po wyniku 16-12, czyli dosyć blisko, lecz z lekką przewagą. Kolejny był Overpass, którego przegraliśmy 14-16, bardzo blisko, tym bardziej, gdy przypomnimy sobie clutch z Bexa. Next now. Oh, Kennedy's gonna catch the bomb. This is unreal. The timing. That is big. 1 on 3 for Sip, but he's got the bomb in 40 seconds here. Bialy's already tanked up. Sip there and ready waiting for him right in front. Can they get the timing down? Pasha's moving up on the other side of him, and Sipnik's going to be turning his back and down to 1 health. Bialy with the patience play coming out. Flashbang is in there now. 25 seconds. Headshot coming in from Sipnik. What could Bialy do? He has to find the bomb and make his way onto a site, and look at the angle here. This is not easy. Bialy way out in the open. He gets shot down. Sipnik's with the 1 on 3 clutch. Oh my god. No i mamy rundę z Fiuta. Mamy rundę z Fiuta, podbite kurwa. Gdybyśmy wygrali tę rundę, byłby wynik 10-10, Astralis najprawdopodobniej by zagrało Eko i już by było 11-10 dla nas. Tym bardziej boli, gdy zobaczymy, że chwilę później ugraliśmy 5 rund z rzędu. Tym bardziej boli, gdy zobaczymy, że Device, czyli najlepszy gracz Astralis, zagrał totalne gówno i zrobił 0,76 rating na tej mapie. Tym bardziej boli, gdy zobaczymy, że jedynym zawodnikiem, który zagrał gorzej od Device'a, był Taz. Prawda jest taka, że na tej mapie finał powinien się zakończyć, ale niestety się nie zakończył i doszło do trzeciej mapy, którą ponownie przegraliśmy 14-16. Tym razem Taz zagrał cudowną mapę i wykręcił rating 1,50, czyli drugi największy na tej mapie. Do tego Bialy i Snax również próbowali ciągnąć te drużyny do góry, ale niestety Neo i Pasha zagrali bardzo słabo, notując ratingi kolejno 0,69 i 0,76. Jasne, finał Majora to w dalszym ciągu sporo osiągnięcie, ale ten mecz był jak najbardziej do wygrania. Powiem więcej, powinniśmy go wygrać. Później już po turnieju Bialy na streamie powiedział: przed Majorem mieliśmy wszyscy 15 godzin plus. Ja nie grałem ani razu deathmatcha przed Majorem, tylko przed meczami tam chwilę. Tylko grałem w Overwatcha na practice roomach. Razem ze Snaxem zresztą. I doszliśmy do finału. Jakby Snax byśmy wygrali, to Snax MVP by miał. I możemy sobie zadać pytanie, co gdyby więcej trenowali? Moim zdaniem mogłoby to pójść w obie strony. Gdyby więcej trenowali przed całym turniejem, mogliby z jeszcze większą łatwością wygrywać, a z drugiej strony mogliby nie mieć takiego luzu. Podeszli do tego turnieju najprawdopodobniej bez żadnych oczekiwań i dzięki temu zaszli daleko. Ale też przez nadmierny luz mogło zabraknąć skilla czy też taktyk. Ale zostawmy już ten nieszczęsny turniej i przejdźmy do 2018 roku. Dokładniej do 6 lutego, bo wtedy Taz zostaje posadzony na ławkę, a w jego miejsce wchodzi Michu. I tym samym przerywa się współpraca Neo z Tazem, która trwała aż 5052 dni, czyli dokładnie 13 lat, 10 miesięcy i 12 dni. Jest to rekord, który już chyba nigdy nie zostanie pobity. Tym bardziej, że panowie 2 lata później ponownie się połączyli i łącznie grali za sobą ponad 6100 dni, czyli 16 lat, 8 miesięcy i 20 dni. Też mało osób wie, ale ten skład Virtus Pro był najdłużej grającym składem w historii CSGO. Pierwszy mecz rozegrali ze sobą dokładnie 15 września 2013 roku pod szyldem ESC Gaming i pozostali razem aż do 6 lutego 2018 roku, czyli dokładnie 1613 dni, czyli 4 lata, 5 miesięcy i 1 dzień. Był to też początek końca polskiego Virtus Pro, bo mimo tego, że Michu wydawał się naprawdę dobrym wyborem i skład dalej miał niesamowity potencjał, to mimo to długo nie pograli w tym składzie, bo już 4 miesiące później odchodzi Snax i wszystko zaczyna się sypać. A już 10 miesięcy po wyrzuceniu Taza odchodzi sam Neo, robiąc sobie półroczną przerwę. W maju 2019 dołącza do Face Clanu na testy. Pojechał nawet z nimi na Majora do Berlina, lecz odpali tam w grupach, wygrywając tylko jeden mecz. No Facebook przez 4 miesiące i okres ten jest raczej do zapomnienia. Filip grał słabo, nawet jak na Igla. Potem Neo zrobił sobie ponad półroczne wakacje z małą przerwą jako stand-in w Arystokracji i w kwietniu 2020 powrócił wraz z Tazem i nowym wspólnym projektem, którym było Honoris. Ciężko oceniać mi jego grę, bo raczej grał sobie for fun niż jakoś na poważnie. Samo Honoris jako drużyna też nigdy nie zawojowało i oprócz paru przebłysków w różnych kwalifikacjach nigdy nic większego nie ugrali. Gwiazda Neo mocno przygasła,
pomyliła, ale nic dziwnego, bo jak zaczynali z Honoris, miał już 32 lata na karku i od 20 lat grał w CS-a, od 16 grał w niego profesjonalnie. Wypadałoby też podsumować jakąś karierę Neo w CSGO. Uważam, że swój prime miał zdecydowanie w CS 1.6 i w GO nigdy nie był tak dobry, lecz dalej był bardzo dobry, szczególnie do 2017 roku, bo tak naprawdę później było już tylko gorzej. Można też powiedzieć, że tak naprawdę w 2018 roku Neo przyszedł już na taką przedemeryturę, bo poza epizodem Face nie grał już tier 1, a bardziej bawił się grą w tier 3, a mimo to można go spokojnie nazwać jednym z najlepszych polskich graczy w CSGO. 10 sierpnia 2022 Honoris ogłasza nowy system, w którym będą grać, czyli 4+1. Który zakładał, że będzie 4 stałych, młodych graczy, a TaS i Neo będą się zmieniać i grać na przemian. Sam Neo grał o wiele mniej w tym formacie niż TaS, a już 7 miesięcy później Honoris kończy swoją działalność. TaS odchodzi na emeryturę, a Neo milczy. Aż do 27 lipca 2023 roku, bo właśnie wtedy Neo został oficjalnie ogłoszony jako nowy trener FaZe, tymczasowy trener. Już 5 dni później nastąpił pierwszy sprawdzian dla Neo, czyli IM Cologne i nie poradzili sobie najlepiej, bo wygrali tylko jeden mecz i zajęli 9-12 miejsce. Kolejne 2 turnieje poszły równie słabo i kariera Neo jako trenera nie zapowiadała się zbyt dobrze, ale wtedy przyszedł on, czyli CS2. I stało się jasne, dlaczego ostatnie turnieje poszły tak słabo. Bo FaZe jako jedno z nielicznych, zamiast dalej trenować na CSGO, przeszli od razu na CS2 i grindowali go od początku bety, szczególnie Robs, który w becie CS2 spędzał praktycznie całe dnie. FaZe zrobiło dokładnie to samo, co NiP 12 lat wcześniej. Czyli zamiast płakać, jakim gównem jest nowy CS, zacisnęli zęby i go grindowali, co dało efekt w postaci 17 wygranych meczów na lanie z rzędu, co jest trzecim największym win-streakiem w historii i największym w CS2. Przełożyło się to oczywiście na wygrane turnieje i 2 pierwsze duże lany w CS2, czyli EM Sydney i CS Asia Championship padły łupem FaZe. I po wygraniu tego drugiego FaZe podpisał kontrakt z Neo i ten stał się ich głównym trenerem. Dominacja FaZe trwała dalej. Meldowali się w finale każdego lana, na którym grali. Może i nie zawsze wygrywali, ale zawsze byli w finale. Z tego powodu FaZe wskoczyło na pierwsze miejsce w rankingu HLTV. Po drodze również nastąpiły zmiany w składzie, ponieważ Twist postanowił opuścić FaZe i pójść do Team Liquid, a w jego miejsce wszedł Frozen. Ale to w niczym nie przeszkodziło, wręcz Frozen okazał się lepszy od Twistsa. A największy sprawdzian był przed nimi. Turniej RMR, czyli kwalifikacje do pierwszego Majora w CS2. Grupa nie trafiła się jakaś mega ciężka. Jasne, były dobre zespoły, ale więcej było tych słabych niż tych dobrych. FaZe przeszło tego RMR-a bez większych problemów z wynikiem 3-1, przygrywając jedynie na G2, którego trenerem był TaS, więc mógł uczyć trochę nosa Neo. No i przyszedł największy sprawdzian dla FaZe, czyli PGL Major Copenhagen 2024. Pierwszy Major w CS2 i pierwszy Major Neo w roli trenera. Turniej zaczęli od fazy legend dzięki dobremu występowi na RMR i wysokiemu miejscu w rankingu od Valve. Mimo tego, że FaZe dalej było bezapelacyjnie najlepszą drużyną w CS2, to nie byli oni faworytami turnieju, bo największym faworytem był Team Spirit z niesamowitym donkiem oraz Mouse z siuchem na czele. FaZe nie weszło dobrze w ten turniej i przegrali pierwszy mecz na Heroic, lecz następny na Furię udało się już wygrać i skończyli dzień z wynikiem 1-1, czyli nie najgorzej. W następnym dniu przegrali wynikiem 13-1 z Eternal Fire, które na papierze było o wiele gorszą drużyną. FaZe zakończyło dzień z wynikiem 1-2, a to oznaczało, że jedno potknięcie i koniec turnieju. Na szczęście kolejne mecze były już w formacie BO3, a nie BO1. Udało się wygrać po dosyć wyrównanym meczu z Imperial i w meczu ostatniej szansy FaZe zdominowało Complexity, wygrywając obie mapy do 6. Tym samym dostając się do playoffów, a tam Team Spirit, największy faworyt turnieju. Z grupy wyszli wynikiem 3-0, dokładnie tak samo jak Mouse. Więc finał wydawał się prosty. Spirit kontra Mouse. Ale wtedy pojawiły się plotki. Oczywiście, ale ja ci powiem tak, FaZe trenuje Vertigo, którego nie grali bardzo dawno. Wiedzą, że Spirit ma beznadziejne Vertigo i to jest dobra mapa pod kontrę Donka. Tak, to jest bardzo dobra mapa pod kontrę Donka. Wiem, że trenują Vertigo, właśnie pod ten mecz będą trenowali, nie? No i sprytnie. I to jest dobra decyzja, ale FaZe bardzo dawno nie grało Vertigo, nie? No i też może ich to zgubić. No i się nie pomylił. FaZe ku zaskoczeniu wszystkich nie banuje Vertigo. Przed meczem ze Spirit FaZe ostatnio grał Vertigo pół roku wcześniej, a Spirit grał je regularnie, ale był jeden istotny szczegół. Donk na tej mapie się zbytnio nie odnajdywał i mapa ta miała być właśnie kontrą na Donka. Ale Vertigo było trzecią mapą, więc wcale nie musiało do niej dojść. Tym bardziej, że pierwszą mapę, którą był Mirage, wygraliśmy bez większych problemów, mimo tego, że był to pik przeciwnika. Następny był Nuke, czyli nasz pik, tam po 2 dogrywkach przegrywamy 16-19, więc musiało dojść do Vertigo. Tam po bardzo wyrównanym starciu
i jednej dogrywce udało się wygrać 16-14 i odprawić największego faworyta turnieju do domu. Nie wiem, czy to był pomysł, żeby zagrać to Vertigo, ale z pewnością była to bardzo dobra decyzja. Był to dotychczas najbardziej emocjonujący mecz w CS2, jeden z lepszych w historii Majorów. W półfinale trafiliśmy na obrońców tytułu, czyli Vitality, które nie było w jakiejś szczytowej formie i bez większych problemów pokonaliśmy ich wynikiem 2-1 w mapach. No i przyszedł finał, a w nim Navi. Czarny koń turnieju, drużyna, na którą nikt nie stawiał. Mogło się wydawać, że to już wygrany turniej, lecz Navi zrobiło dokładnie to, co zrobiło polskie Virtus Pro dokładnie 10 lat wcześniej. Nowy skład, na który nikt nie stawiał, wygrywa Majora i zostaje czarnym koniem turnieju. Mimo tego był to bardzo dobry turniej w wykonaniu FaZe. Udało się podtrzymać pasce finałów, która trwa do dziś, bo kolejny turniej, czyli IM Chengdu, udało się wygrać, pokonując w finale Mouse wynikiem 2-0 w mapach. I w momencie tworzenia tego filmu FaZe jest w playoffach ESL Pro League, czyli kolejnego ważnego turnieju. A czy uda się podtrzymać pasce finałów? Czas pokaże, ale myślę, że z Neo na pokładzie nie będzie z tym większego problemu. Pozostaje nam dalej śledzić karierę Neo. Myślę, że jeszcze nie jeden turniej wygra i że przez kolejne 20 lat będzie nam, kibicom, dostarczał sporo radości, tylko już nie jako gracz, tylko jako trener, którym, jak widać, jest bardzo dobrym, a może i najlepszym?